Dzień dobry, panie Wojtku. Bardzo się cieszę, że gościmy, a w zasadzie my jesteśmy tutaj gośćmi w firmie Topsil, która, tak jak przyjeżdżałem i też czytałem o was, myślę, że śmiało można was określić jako taki hidden champion. To określenie takie, nie wiem, czy w Polsce jest tak dobrze znane, ale właśnie myślę, że właśnie świetnie was charakteryzuje, bo mało kto o was słyszał, a praktycznie na co dzień każdy te produkty wasze dotyka, używa wręcz, tak? Ale zanim przejdziemy właśnie do firmy, do tego, czym się właśnie Topsil zajmuje, to bardzo dziękuję za zaproszenie, tak? I chętnie może parę słów też na początek właśnie dowiemy się o panu, bo jest pan członkiem zarządu. Jest pan inżynierem, jest pan szefem R&D, tak? Jest pan szefem produkcji, no i właśnie, jest pan też sponsorem projektów, dzięki któremu tutaj jesteśmy. To jaką z tych ról najbardziej może pan sobie przypisać, albo jaką pan najbardziej lubi? Dzień dobry panie Grzegorzu, miło mi gościć pana w naszej firmie w Topsil Global. Dzięki. Tak, jestem członkiem zarządu, jestem drugim pokoleniem właścicieli firmy Topsil. Mam podstawy wykształcenia inżynierskie, potem mam też parę lat spędziłem w przemyśle samochodowym w Niemczech. Później rozwijałem się w zarządzaniu, dlatego też z ramienia zarządu odpowiadam za operacje, między innymi za produkcję, za R&D, ale również za transformację naszej firmy, za dostosowanie do nowej skali, do nowych wyzwań, przejście od firmy rodzinnej do dużej firmy, ale dalej z duszą i trzymającej się wartości, które kiedyś zapoczątkowali nasi rodzice. Dzięki za małe wprowadzenie. To też widać, tak? Przychodząc do firmy, widać pewien taki jeszcze rodzinny charakter, niekorporacyjny charakter. Do tych wartości jeszcze nawiążę, bo bardzo fajnie też mi się podoba, jak to Państwo też nas określacie. Wrócę do tego hidden championa, tak? Wasza firma generalnie odniosła całkiem duży sukces, nie tylko na rynku polskim, gdzie jesteście jednym z wiodących dostawców, ale generalnie globalnie, tak? Bo jak wyczytałem też i patrząc na bazę klientów, to współpracujecie naprawdę z czołowymi chyba firmami i to dostarczając swoje produkty do wielu krajów, tak? Jak to się stało? Czy to rzeczywiście taka historia hidden championa jest? Nie, ja myślę, że to jest dlatego, że jesteśmy przede wszystkim dostawcą komponentów B2B. To znaczy nie jesteśmy bezpośrednio obecni na rynku, natomiast nasze produkty są w wielu rzeczach, które są dostępne na rynku. Produkujemy dla medycyny, produkujemy dla AGD, produkujemy dla przemysłu, więc jesteśmy dostawcą komponentów i w samym świadku silikonowym jesteśmy znani, może mniej widoczni bezpośrednio dla osób niezwiązanych z rynkiem silikonów i elastomerów. A takie główne produkty, główne, nie wiem, branże, gdzie się możemy spotkać z waszymi produktami? Właściwie wszędzie. To znaczy my nie specjalizujemy się w jakiejś konkretnej branży, specjalizujemy się w materiałach. Tak? Silikony są jednak pewną mniejszą częścią rynku, termoplastyczne elastomery również, więc jesteśmy w stanie właściwie obsługiwać cały rynek. To jest kwestia tylko zupełnie innych może dokumentów i procesów jakby zarządczych, ale to jesteśmy w stanie spełnić, więc to naszą branżą są elastomery. Elastomery. Cokolwiek to oczywiście inżynierom mówi, takim zwykłym użytkownikom może mniej, ale widziałem na waszej stronie dużo wyrobów, które do medycyny idą, uszczelki do pralek na przykład, to też jest taki gdzieś tam produkt, który też pokazaliście. Gdzie takie największe? Produkujemy zarówno uszczelki do okien,
rzeczy do AGD. Wielu czołowych wytwórców urządzeń małych AGD, takich jak ekspresy do kawy, posiada nasze wyroby w swoich maszynach i na przykład na rynku można znaleźć bardzo dużo smoczków wiodącego polskiego producenta Canpol Babies, gdzie są nasze elementy. No właśnie, no to jednak jest w tym element trochę prawdy, że taki hidden champion w naszym kraju jest, który na co dzień... Wiele osób może mieć nasze wyroby w domach, ale nie są obrędowane Topsilem. No nie są obrędowane, ale to na pewno teraz już każdy wie, z czym, że coś może mieć, tak, z tych Państwa produktów pod innymi brandami. Na pewno historia firmy, tak, rodzinnej, która w której dokonał się taki rozwój, tak, jest bardzo interesująca. Z tym wiąże się na pewno szereg ciekawych historii związanych z osobami, z ludźmi, którzy tworzyli tę organizację. Sam, jak Pan powiedział, jest Pan drugim pokoleniem, tak? No, też rodzice rozwijali, wiem, tą firmę, więc na pewno mnóstwo ludzi się przewinęło przez organizację i tworzy tą organizację. Mi się bardzo spodobało to, co pokazujecie i to też, co usłyszałem na początku, odnośnie właśnie wartości, też tych rodzinnych i jak to fajnie opisaliście właśnie te wartości, używając właśnie nazwę firmy Topsil, gdzie tu jest terminowość, osiągnięcia, produktywność, satysfakcja, innowacja i ludzie. Ta L jest na końcu, ludzie, ale chyba te osoby to są chyba najważniejsze w tej firmie. Jaki tutaj wymiar właśnie, jak podchodzicie do osób, tak, w firmie, do ludzi? To zdecydowanie tak. To znaczy, firmę rodzice założyli już prawie 35 lat temu i na początku, jak to każda taka firma, była mocno skoncentrowana na technologii i na rozwoju technologii. Wraz ze wzrostem firmy przychodzą nowe wyzwania. Tak? I wraz z zmieniającym się czasem, bo to jednak już właściwie trzecie pokolenie pracuje w firmie naszych pracowników, zmienia się podejście do ludzi. Teraz ludzie potrzebują znać cel, wiedzieć, po co pracują, a moja misja w tym wszystkim jest taka, żeby zatrudniać mądrzejszych od siebie, usuwać im przeszkody z drogi i czerpać radość z rozwijania tych osób. A oni dostarczają wartość naszym klientom. Fajnie powiedziane. Pomagać ludzi, zatrudniać ludzi mądrzejszych i pomagać im, tak, gdzieś tam się to rozwijać. No i bo właśnie w takim kontekście myśmy się też zetknęli, bo mniej więcej rok czasu trwała taka przygoda, z którą właśnie Topsil zwrócił się do nas, tak, z poszukiwaniem osoby takiego part-time CFO. Skąd akurat taki pomysł, żeby part-time CFO zatrudniać? Ja bym powiedział, to tak pierwsza z przygód, prawdopodobnie. Dzięki. Nie wiem, trzeba mieć jakiś pomysł na firmę i trzeba mieć też pomysł, taki długoletni plan rozwoju. I zwróciliśmy się do Was, dlatego że potrzebowaliśmy w zmieniających się uwarunkowaniach, tym, że mamy do obsługi 2 zakłady produkcyjne, dużo większych kompetencji i rachunkowości zarządczej niż było to do tej pory. Stąd jakby długoplanowa wizja tego, że potrzebujemy mieć dyrektora finansowego z górnej półki, takiego, który ma dobre doświadczenie, a jednocześnie takiego, który jest w stanie pracować z rodzinnym zarządem, co na pewno jest grubym wyzwaniem. Wyzwanie, tak, coś o tym rozmawialiśmy wcześniej. Pogodzić ogień i wodę, czyli 2 różne pokolenia, różne pomysły, różne doświadczenia, ale też wnieść tą wartość taką pewnego standardu, pewnego poukładania
No i taki, który by pasował też postawą, bo że tak powiem, no, mocno zatrudniając jakieś osoby, kierujemy się też nie tylko warstwą merytoryczną, ale bardzo ważna jest dla nas też ta warstwa behawioralna. No to dopasowanie Więc zawsze jest takie... dopasowanie takiej osoby, znalezienie takiej osoby na rynku to jest długotrwały proces, a transformacja czy nasz plan rozwoju no, wymaga pracy ciągłej. Stąd pomysł na poszukanie zewnętrznego Redegate'a, interima, na współpracę z Redegate i na to, żeby proces mógł trwać. W międzyczasie, jak równolegle szukamy docelowej osoby. No w takim momencie właśnie też się poznaliśmy. Właśnie pamiętam, że te poszukiwania takiej właściwej osoby trwały, tak? To nigdy nie jest łatwe, bo to zajmuje czas, no, trzeba się pospotykać z różnymi osobami i stąd też wynikła taka, nie wiem, taka luka, tak? Że okej, weźmy może jakiegoś interim managera, czy tu jeszcze jakieś inne, nie wiem, pomysły były na taki okres przejściowy, czy jakiś taki... Były pomysły, na przykład mamy zewnętrzną księgowość i kiedyś myśleliśmy o takim składanym CFO, ale to gdzieś nie byliśmy w stanie do końca uzgodnić tych warunków. Wewnętrzna rekrutacja też nie wchodziła w rachubę, bo to nie ten poziom kompetencji, to z księgowości z takiej niedużej firmy nie da się bez dobrego doświadczenia kogoś, kto się otarł jednak o świat dużych korporacji, zrekrutować kogoś, kto będzie rozumiał nie bieżące potrzeby firmy, tylko będzie rozumiał te potrzeby, czy te wyzwania, z którymi firma będzie się mierzyć za 3-4 lata. Tak? O to chodziło. Stąd jakby naturalną drogą, czy powiedzmy taką łatką w tym procesie było zatrudnienie interima, który dostanie po prostu pewien wycinek. No właśnie, to tak pamiętam te początki, jak żeśmy zaczęli rozmawiać, mi się bardzo podobało, że ten plan na tą osobę był bardzo jasny. I pamiętam, że bardzo konkretnie, z bardzo konkretnymi rzeczami i takim wyobrażeniem na pracę danej osoby zwrócił się Pan też do nas. Tak. Co to było? Jakie te główne rzeczy właśnie były do zrealizowania, które nie były może też w ramach kompetencji firmy w tym momencie, tak, które chcieliście zrealizować poprzez właśnie zatrudnienie takiego interima? Tak, znaczy mamy pewne jasno określone rzeczy, których chcielibyśmy wymagać od finalnego dyrektora finansowego. A z takim, powiedzmy, ja dużo pracuję również z IT i IT jest pod moją kontrolą, więc podszedłem do tego w taki sposób. No mamy jakiś sprint do wykonania i jest pewien etap do wdrożenia i umówmy się, tak krótki okres na konkretne rzeczy, które prowadzą nas do tej finalnej do finalnego rozwiązania. No bo pamiętam właśnie, że to były konkretne, fajnie tak wyznaczone zadania, to było jasno sprecyzowane, tak, pewne wdrożenie pewnych systemów, to były typowe zadaniowe właśnie takie rzeczy, może mniej związane z taką regularną, codzienną, rutynową pracą, ale bardzo stricte określone rzeczy, które mają podnieść firmę na wyższy level i przygotować też na pewne przyszłe właśnie działania, tak? Czy tak to było? To na pewno wynika z lenistwa i z mojego braku wiedzy merytorycznej. Trochę wiem o finansach, ale nie wiem do końca, jak to się robi. Tak więc łatwiej mi i chyba ludziom, z którym współpracuję, umówić się na efekt docelowy, czyli na czym to ma polegać i co chcemy osiągnąć na koniec, bo wtedy łatwiej jest odebrać tą pracę niż rozmawiać z kimś, kto ma zupełnie inne pojęcie o finansach, o tym, co on będzie robił. Bo to wtedy zaczynam rozmawiać o zadaniach i to nie tędy droga. To nie jest mój sposób pracy. Tak? No to
współpracujemy z ekspertem, który ma w tym zakresie swoim eksperckim większą wiedzę ode mnie. Więc po co ja mam rozmawiać z nim o zadaniu? Zdecydowanie. Teraz jak tak na bieżąco myślę, to właśnie to też był taki etap właśnie przejściowy chyba, nie wiem czy świadomie, czy może też tak wyniknęło to z danej chwili, ale to też taki przejściowy temat, bo pamiętam, że od razu, też Pan mówił, szukamy też docelową osobę, która będzie w stanie zarządzać całym działem tym finansowym. Natomiast ta osoba konkretna, teraz jak tak myślę, właśnie miała być takim etapem przejściowym, który i pewne rzeczy wdroży i przygotuje. Czy to taki był zamysł na początku, czy to tak wynikło może? Częściowo tak wynikło. Znaczy, był taki zamysł, natomiast nie było zdecydowane, jaka osoba i kiedy przyjdzie. Więc, czyli ten obraz rodził się w głowie, tak? Życie nie zna próżni, a firma musi dalej produkować i musimy żyć jakoś i układać dalej te swoje procesy, no to współpraca z interimem, w tym przypadku z panią Edytą, mogła potrwać po prostu trochę dłużej i byśmy mieli kolejne sprinty do wykonania, kolejne etapy do wdrożenia, bo to jest taki ciągły, jest pewna roadmapa i według niej działamy. Realizujecie plan. Jasne. Teraz tak jak macie ze sobą rok współpracy, tak, z takim rasowym interimem, bo pani Edyta, myślę, że od razu to też był taki chyba strzał w dziesiątkę. Pamiętam też takie nieformalne rzeczy, które nie do końca zawsze można powiedzieć, a poprosimy o kobietę, bo ona będzie bardziej koncyliacyjna, tak, tu akurat myślę, że w dobrą stronę taki parytet, natomiast to też były takie wymagania, które jakiś obraz był zbudowany. Jakie te oczekiwania takie były w stosunku do tego interima? No poza najważniejsze? Kompetencjami merytorycznymi, o których żeśmy rozmawiali, chodziło tu o to, żeby był ktoś, kto ma pojęcie, co znaczy interim w zespole. To jest ta miękka część behawioralna, bo zawsze ten zewnętrzny ekspert, który wchodzi w zespół, a właściwie nie zarządza tym zespołem, no to ma bardzo trudną rolę, żeby przejść przez te etapy wyparcia i zacząć z ludźmi współpracować, więc to było dla nas bardzo ważne i świadomość tej roli pani Edyty od początku pasowała nam do układanki. No i to współpraca też, tutaj akurat moja mama zajmowała się długie lata finansami, więc uznałem, że też łatwiej będzie w razie czego złapać wspólny język. Myślę, że ten język należy się całkiem dobry, bo w zasadzie prawie rok czasu ta współpraca tutaj też trwała. To nie był projekt też taki full time, tylko taki part time, tak? I tutaj też jasno były te sprecyzowane te oczekiwania. Jak ta współpraca wyglądała? Bo każdy interim... Tak, znaczy ten czas to tak śmiesznie wyszło i bardzo dobrze wyszło, że pani Edyta bardzo dobrze rozumiała, jaka jest również pojemność zespołu. Ponieważ mamy swój zespół, on ma swoje codzienne prace i jeszcze do tego musi wdrażać nowe pewne obszary, które do tej pory nie były zorganizowane w ogóle lub nie były podnosi standardy, te wdrożenia, tak, prawda? Standardy, tak? I tutaj pani Edyta wykazała się niesamowitą i bardzo sprawną pracą, taką merytoryczną, ale od początku wiedziała, że ona musi nauczyć tego zespołu, że ona jest tu na jakiś czas. Czyli takie mentorskie też takie podejście. Tak, zdecydowanie. I że ta robota musi potem zostać. Więc no, tego się nie da zrobić w miesiąc, pracując codziennie, tylko to wymaga czasu, tak? To wymaga małych porcji i to nam super wyszło. Dlatego też pracowaliśmy w ten sposób, że ustaliliśmy sobie pewne funkcjonalności, które chcemy wdrożyć, ustaliliśmy sobie czas i co tydzień się spotkaliśmy na takim krótkim follow-up.
poza jakimiś dodatkowymi, merytorycznymi spotkaniami z zespołem, kiedy uważali, że jestem do czegoś tam potrzebny. Ale z panią Edytą mieliśmy takie cotygodniowe follow-up, na którym gdzieś tam zastanawialiśmy się, jak idzie, jakie są problemy, czy ewentualnie że potrzeba jakiejś decyzji. Ja mam dosyć duże doświadczenie właśnie też w pracy jako konsultant interim i to zawsze jest też taki challenge, pierwsze momenty wejścia do organizacji, gdzie trzeba się sprzedać, dosłownie trzeba się sprzedać, tak, to pierwsze wrażenie robi kolosalne wrażenie i decyduje w zasadzie o jakości tej współpracy, tak, bo jest jedna rozmowa, tak, druga rozmowa i wydaje się, że okej, tak, człowiek jest miły, ale rzeczywiście on przychodzi do firmy, został zbriefowany, ma jasne plany, tak, do zrealizowania, no i musi wejść w tą firmę. I tutaj ta myślę, że zasadnicza różnica między właśnie osobami, które wchodzą na stałe do organizacji, że one wiedzą, że mają ten czas na przygotowanie, mają powiedzmy taki parasol ochronny, takie powiedzmy te 3 miesiące się gdzieś tam czasami mówi. Tu interim wchodzi i on ma od razu podjąć akcję. Jak to było właśnie w przypadku pani Edyty? No to jest tak, że rzeczywiście jednym z większych wyzwań interima to jest to, czy potrafi złapać kontakt z zespołem. I myślę, że w tym przypadku było tak, że część zespołu rzeczywiście zrozumiała intencje, a część zespołu, jak to zwykle bywa, poczuła się troszeczkę zagrożona. Miała opór mały. No to niestety jest tak, no, ludzie są różni i nie zawsze wszyscy rozumieją, czym jest rozwój, ale poradziła sobie z tym dość dobrze. No właśnie to też wynika z doświadczeń, tak? I takiego czasowego zaangażowania, że te osoby w takich rolach no muszą jakoś zdobyć zaufanie, muszą jakoś przeciągnąć ten zespół na swoją korzyść, tak, i realizować te zadania, które sponsor nakazuje. Jak w takich właśnie miękkich aspektach radzą sobie interimowie, bo tutaj jesteśmy na początku w stanie sprawdzić te twarde kompetencje, świetne CV, świetne firmy, no ale tych miękkich kompetencji no trudno jest sprawdzić, prawda? Jak to potem się... Trudno mi do końca odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że przy pewnym poziomie interima, no to ja już tam nie wchodzę w te układy. On powinien sobie po prostu poradzić. Tak? Jak jest dobry, to sobie poradzi. Jak nie jest dobry, no to szukamy następnego. Tak, nie, znaczy to gdzieś jakieś niańczenie kogoś, to by chyba podkopywało autorytet tej osoby, tak? No to jak teraz Poza tym dobra osoba się broni wiedzą. No tak, no wiedza wiedzą, i ale też wasze wartości. Znaczy dla mnie najważniejszym efektem jest to jakby takim zauważonym, że jak dla mnie, jako sponsora zostały dowiezione większość rzeczy, na które żeśmy się umówili. I takim dość obiektywną referencją tego jest to, że nowa dyrektor finansowa, która przyszła, powiedziała, okej, ta kobieta odwaliła kawał dobrej roboty dla firmy. Super. I tyle. Super. Zrobiła to takie podwaliny, które chcieli się ten pomost taki, który... Nic dodać, nic ująć. No piękna rekomendacja. No to bardzo cieszące. No i po to tak naprawdę zatrudnia się też takie osoby, które czasowo przychodzą, mają wiedzę, mają konkretne zadania do wykonania i dowożą ten cel, prawda? To zawsze nie jest takie proste zadanie i to wiem z autopsji, bo jedne rzeczy wyjdą na 100% albo nawet na więcej niż 100%, ale niektóre zawsze jakiś tam niedosyt. Z czegoż tutaj głównie był Pan zadowolony w ramach tej współpracy? Tak, ja dorzucę tylko taką dygresję. No już to nie jest pierwszy ekspert, może Pani Edyta była pierwszą osobą na takim poziomie, z którą żeśmy współpracowali, ale no to też lata współpracy z różnymi ekspertami nas nauczyły, że jak mamy jakąś konkretną robotę do wykonania, to jest też się z czego rozliczyć. A jak się tylko spotykamy, żeby się spotykać i robimy, żeby robić,
to potrafi się to fajnie rozjechać. No inżynier ma tutaj doświadczenia i to było od razu widać i ja też jestem też taką konkretną osobą i myślę, że większość osób, które właśnie pracuje właśnie na takim freelancerskim, konsultingowym trybie, one muszą dostać jasne zadania. Czy to był taki główny, wydaje mi się, że klucz tutaj do tego, co ma być realizowane. Tak. To podzielenie też jakby odpowiedzialnościami, jasno ustawia, kto w zespole co dowozi, i wtedy po prostu jest łatwiej rozmawiać o konkretach. No, ja staram się być dosyć konkretny. No to jest ważne. No finanse są taką konkretną dziedziną, to jest tutaj mało jest, powiedzmy, takiego artyzmu, tak? To są konkrety, fakty i rzeczy, które się dostarcza. Właśnie jakie te rezultaty, tak z perspektywy już tego czasu, uważa Pan, że były najważniejsze, tak, z punktu widzenia pracy takiego interim managera? Tak, no tutaj się umówiliśmy na sprawy płynnościowe związane z rachunkowością zarządczą, na przygotowanie do przejrzenie całego tematu płynności i na zweryfikowanie zapotrzebowania na finansowanie, na wsparcie w negocjacjach z bankiem. Tutaj razem z naszym wewnętrznym człowiekiem te negocjacje z bankiem poza pierwszym spotkaniem odbyły się poza zarządem. To znaczy było wreszcie jasno określone, o co walczymy. Czy Pani Edyta to sama wzięła na swoje plecy, tak? Tak, z pomocą zespołu, ale jakby tu przewodziła temu procesowi w ustaleniu właśnie, o co walczymy, jaka jest nasza batna, jak te negocjacje mają dalej przebiegać. I jakby też fajnie pokazywało tutaj jej doświadczenie, co można spokojnie wymagać bez strachu od banku. To też taka trochę nowość w organizacji. Wiedzieć, mieć to doświadczenie w kontaktach z bankami i w tych negocjacjach bankowych. Na ile bank może sobie pozwolić, na ile nie może sobie pozwolić. Drugą rzeczą było właśnie to przygotowanie takiego krótko- i długoterminowego planu przepływów pieniężnych. No, ono wymagało długiej pracy z danymi i z tym, co z organizacji jest, ale udało się jakby zapoczątkować ten proces, udało się też wdrożyć osobę, która za ten proces, z naszej wewnętrznej organizacji, która za ten proces odpowiada, czyli zbudować ten standard raportowania takiego do zarządu. I to były te główne cele postawione. No to warto podkreślić, bo to jest przede wszystkim najważniejsze rzeczy, ale wydaje mi się też, patrząc na inne aspekty, wydaje mi się, że też inne korzyści mogły popłynąć też z takiej współpracy, czy w ramach kooperacji właśnie z Interimem, jakieś inne sfery biznesowe, nie wiem, ludzie, może właśnie kompetencje, czy jakieś inne rzeczy, efekty pojawiły się także w kontekście wejścia takiego Interima? Tak, no to współpraca, czy zapoczątkowanie też głębszej współpracy finansów z pozostałymi dyrektorami. Myślę, że to utorowało bardzo fajną drogę dla obecnego dyrektora finansowego, czyli ten pierwszy efekt takiego wyparcia został jakby zrobiony przez Interima. Czyli taki standard poszedł wyżej, tak? Jak tutaj to rzeczywiście ten dział finansowy ma supportować, tak, wspierać całą organizację. Tak. Ludzie już się przyzwyczaili trochę, okej, to się coś tutaj zaczyna dziać. I to też jest taka może trudniej policzalna, ale wartość dodana. No tak, no takie niewymierne rzeczy, prawda? No bo te konkretne rzeczy to widać, tak? Ale to też widać po organizacji, po zespole, a czy w ramach zespołu coś się zmieniło? I dla mnie też było bardzo ważne to, że po prostu właściwie sprzedałem ten temat, to znaczy oddałem go i przestałem się martwić o Trochę czasu się zyskało na inne rzeczy. Zyskałem trochę czasu na inne rzeczy.
To bardzo fajnie. Macie też doświadczenie, tak? Braliście różne osoby, zresztą to nie jest nowość, tak? No, bierze się różne osoby do różnych tematów. Ten interim management jest stosunkowo, powiedzmy, świeży, tak? Tutaj też na takie wysokie stanowisko w firmie z dużą odpowiedzialnością, z dużymi też oczekiwaniami, myślę, że właśnie wzięliście. Co jest w takiej współpracy właśnie interimowej jakimś największym benefitem, który teraz mógłby Pan powiedzieć? Że tak, im wyższe stanowisko, tym większe ryzyko jest i to nieważne, czy to jest interim, czy osoba zatrudniona na stałe. No tak. Interim przychodzi na jakiś okres, jeżeli jesteśmy się w stanie umówić na jakieś konkretne rzeczy do wykonania, to on te rzeczy załatwia. No jest to też ta zaleta, że jest to umowa B2B, nie jesteśmy aż tak bardzo związani. Jeżeli się rozmawia, szczególnie w naszej firmie, w firmie rodzinnej, tak, i rozmawiamy o pewnych postawach, o wartościach, to ja bardzo dużo przykładam do tego, żeby w cudzysłowie te osoby, które do nas przychodzą, również trochę zniechęcić do naszej firmy. To znaczy powiedzieć otwarcie, z jakimi problemami się zderzą, żeby potem nie było zdziwienia, dlatego że jeżeli my kogoś zatrudniamy na stałe, to staramy się go zatrudnić naprawdę na długo. Tak, bo lubimy się z ludźmi jednak wiązać. To nie jest taka zasada, że co chwilę szukamy kogoś lepszego. Raczej ja staram się inwestować w ludzi. Inwestować i swój czas, i swoje serce, ale też nakłady pieniężne, żeby w razie czego się rozwijali. I tutaj wiedzę i kompetencje można pozyskać, ale postawy się nie zmieni. Więc w przypadku interima trochę się mniej ryzykuje. No i tyle. A finansowo jak ten? Bo zawsze to pytanie mnie nurtuje. Bo czasami też takie jakieś poglądy panują, że takie interimowe rozwiązanie jest droższe, że to też jest zawsze czasowe, że tutaj poświęcić ten czas trzeba może. Jak pod kątem takim finansowym Da fajnie zbalansować, bo jakby nas ta współpraca wyszła taniej niż własny CEO, ale wiadomo, że własny CEO ma te 40 godzin w tygodniu, a w tym początkowym okresie nawet więcej dostępnych, więc jeżeli umawiamy się na jakieś konkretne rzeczy, które organizacja jest w stanie przyjąć i zmienić, no to jest to wartością dodaną i w przypadek na przykład lepszych negocjacji z bankiem i lepszego zarządzania płynnością w organizacji, no po prostu się opłaca. Super, no to bardzo fajny efekt, bo czasami też jakieś takie mity krążą, że tutaj, nie wiem, człowiek pobędzie, jakieś tam, nie wiem, dowcipy, tak, żarty o konsultantach, zostawiam parę slajdów, natomiast tutaj ten wymiar rzeczywiście wydaje mi się, że bardzo taki konkretny, realny. Się uczy. Nam też zdarzyło się przepalić trochę kasy na konsultantów, którzy tak nie wnieśli do końca dużo do organizacji. I to też nie zawsze jest wina konsultantów, to jest też kwestia dwie strony muszą współpracować, prawda? Wsparcia albo osób, które nie do końca chciały współpracować, tak? To wbrew pozorom bardzo dużo trzeba poświęcić wysiłku na to buy-in. Żeby organizacja chciała przyjąć taką osobę. I nieważne, czy to będzie interim, czy będzie to nowy dyrektor finansowy. Ten grunt trzeba zbudować. Tak, to zespół musi rozumieć dlaczego. Te motywacje przedstawił Pan tak wcześniej jakoś, czy to tak wspólnie takie Tak, było? nie, znaczy ja jestem z osób, które grają w otwarte karty. Powiedziałem, czy co, jest to i to do zrobienia, nie mamy szansy zrobić tego samemu, potrzebujemy trochę kompetencji. Na pewno będziemy w przyszłości tak czy tak szukali, to zespół cały wiedział, że raczej będziemy szukali. Czyli finalnie tutaj, dyrektora finansowego. Czyli tutaj takie, jak słyszę takie informacje, to jasne postawione zadania, transparentność, co chcemy osiągnąć, po co ta osoba przychodzi, przygotowanie zespołu i też poświęcenie i zaufanie, tak, które trzeba na początku jakieś wykazać, to spowodowały, że ta współpraca finalnie gdzieś tam była bardzo owocna. To, co było do zrobienia, zostało zrobione i tyle. No to perfekcyjnie, to na tym rzecz polega. Najważniejsze to jest człowiek,
rzeczywiście wydaje niemałe pieniądze, ale no, jeżeli wie z góry mniej więcej, ile to kosztuje i jest zadowolony z efektu, no to, no to ważna jest ta świadomość, że nie wydanie tych pieniędzy czasami może kosztować drożej. Czasami jest drożej pracować niż z niewykwalifikowanymi osobami, niż bać się, że wykwalifikowane osoby odejdą do konkurencji. Dokładnie. Tak? No szczególnie jak teraz firma ma swoją wizję i dba o ludzi, to nie tylko ten motyw finansowy zatrzymuje ludzi. Zdecydowanie. I teraz wydaje mi się, że w tym momencie, w którym jest polska gospodarka, to szczególnie jest ważne, bo bezrobocie jest niskie i poszukiwanie osób naprawdę trochę zajmuje, tak? I mógłbym właśnie dopytać, jak długo, albo dlaczego tak długo ten dyrektor finansowy się też nie pojawiał. To też jest jakaś tam skala trudności, która napotykają przedsiębiorcy, którzy poszukują takich docelowych osób. To taki długi i skomplikowany proces, bo to z jednej strony znaleźć osobę, która będzie pasowała do organizacji i zresztą tego się do końca nie wie, ale poszukiwanie takiej osoby na rynku, z drugiej strony no to też praca z resztą zarządu, żeby uświadomić potrzebę. No bo jednak CEO z pewnej półki też trochę kosztuje. No tak. Wiadomo, że wielokrotnie więcej niż pracownicy produkcyjni i zbudowanie takiej potrzeby też zajmuje trochę czasu. I ktoś musi lubić mieszkać na przykład w takim otoczeniu pięknym też, a nie industrialnym. Nie trzeba mieszkać aż tak blisko fabryki, żeby móc aktywnie pracować. Przy tych rolach zdecydowanie. Przyjdę na koniec do Redegate, bo bardzo nam było miło, że mogliśmy tutaj też wspomóc. Ta platforma jest stosunkowo nowym rozwiązaniem. Na świecie są takie rozwiązania i nie ukrywam, że też jakoś taką satysfakcją widzimy, że zgromadziliśmy dużo osób, które są bardzo wartościowe i tak jak pani Edyta też cieszę się, że mogła dać tutaj realne wsparcie. Co Pana zachęciło akurat do naszej platformy, do skorzystania? Tak, no, dla mnie Redegate to był taki hidden champion. Dzięki. To akurat czym benchmarkować. To akurat trafiłem z polecenia. I wtedy sprawnie poszło, więc jakby, no, nie wiem, jakby nie mam powodu nie polecać Redegate, ale tu nie trafiłem na platformę z internetu czy skądś, tylko po prostu z polecenia i skontaktowaliśmy się bezpośrednio, natomiast reszta procesu była no, właściwie błyskawiczna temat. Interima żeśmy w miesiąc zamknęli? No może nawet szybciej, bo pamiętam też... My jeszcze też nie byliśmy na takim etapie aż tak dużej bazy. Nie pamiętam, ile wtedy mogło być, ale to była taka, nie wiem, grupa pewnie 400 osób, które w tym momencie już też ponad 800 osób jest na platformie, więc naprawdę też ta obietnica dla nas, te 72 godziny przekazania dobrych, wartościowych osób, które są dostępne, naprawdę była trudna do spełnienia, teraz jest zdecydowanie lepiej, ale pamiętam, że też ten proces bardzo, bardzo fajnie i w zasadzie wydaje mi się, że trafiliśmy tak od razu tak naprawdę, bo nie mieliśmy jakichś kolejnych rund i tutaj taki strzał był. Tak, no, nie wiem, prowadząc biznes trzeba mieć jakiś pomysł na biznes i czasami trochę też szczęście. Dokładnie tak. To życzmy sobie tego szczęścia w biznesie. Ja bardzo dziękuję za tą współpracę. Podziękuję również Pani Edycie jeszcze osobiście. Tak, pozdrawiamy Panią Edytę. Bo udało się parę rzeczy zrobić. I cieszę się bardzo, że mogliśmy spotkać. I ja też. Mam nadzieję, że kolejne jakieś Ja życzę dalszego dynamicznego rozwoju. Dziękuję serdecznie.